Cześć Wam, dzień dobry. Dzisiaj kolejna bajka. Bajka ma tytuł Wszystko ma wpływ na wszystko. W pokoiku, małym pokoiku, na strychu zamku siedziała niania z malutkim księciem. Książę przytulał się do niani. Nianiu, jak to dobrze, że pozwoliłaś mi wejść na strych. Dziadek z babcią mi nie pozwalają. No, pozwoliłam ci dlatego, że mamusia i tatuś ci pozwolili. Oj, nianiu, jesteś taka wspaniała, kochana. Bardzo cię kocham, rzekł malutki książę. Chodź tu, paniczu. Opowiem ci bajkę. Bardzo lubię, jak nianiu opowiadasz bajki. Opowiedz. W pewnym królestwie żyła mała dziewczynka. W tym królestwie było dużo małych dziewczynek, ale ta była szczególna. Dlaczego, nianiu? Nie przerywaj. Słuchaj, paniczu. Ta dziewczynka dlatego była szczególna, bo uwielbiała chodzić po kałużach. Nianiu, moi rodzice nie pozwalają mi chodzić po kałużach. Pozwól opowiedzieć bajkę. Dobrze, nianiu. I gdy tak uwielbiała chodzić po kałużach, a zdarzało jej się to często, pewnego dnia zobaczyła ją chodzącą po kałużach mamusia i rzekła do niej: córko kochana, chodzisz po zimnej wodzie. Może być tak, że się przeziębisz. Mamusiu, wszystko jest dobrze. Chodzę po takiej wodzie, która jest jeszcze cieplutka po deszczu. Córeczko, ale proszę cię, wyjdź z wody. Wyjdź, naprawdę możesz się przeziębić. Dobrze, mamusiu. I dziewczynka wyszła. Umyła nóżki, założyła skarpetki, buciki. Ale pewnego dnia jej mamusia powiedziała do niej: wiesz, dzisiaj padał ciepły deszcz. Wiem, że lubisz chodzić po kałużach. Jak chcesz, to tam widziałam 2 kałuże. Idź, popluskaj się w kałużach. Pomocz nóżki. Oj, mamusiu, bardzo ci dziękuję. Dziewczynka ściągnęła skarpetki, buciki i ochoczo pobiegła do kałuż, do 2, i zamoczyła nóżki. Chodziła w tych kałużach, chodziła i nóżki taplała w wodzie i taplała. I taka czuła się szczęśliwa. Gdy wróciła do domu, podziękowała swojej mamusi. Mamusiu, dziękuję ci. Widziałaś, że lubię chodzić w wodzie, która jest w kałużach, i pozwoliłaś mi. Bardzo ci dziękuję. Oj, wiesz, pozwoliłam ci, bo cię podejrzałam, że to lubisz. A ja, jako twoja mama, uwielbiam dawać ci wszystko to, czego w życiu potrzebujesz. Oj, mamusiu, ale do zimnej wody nie pozwoliłaś mi wejść, a chciałam do zimnej wody wejść. No tak, to prawda, ale w istocie to chodziło o twoje zdrowie. To była zimna woda i mogłaś się przeziębić. No tak, rzeczywiście, mamusiu, tak było. Pewnego dnia, a była to już zima, spadł śnieg. Dziewczynka pomyślała,
że dobrze by było pochodzić na bosaka po śniegu. I już tym razem była bez pytania mamy. Pomyślałam, mama mi pewno nie pozwoli, śnieg jest zimny, a nawet lodowaty. Sama wejdę do tej kałuży śniegowej, chociaż bez tego, że to była kałuża, to był śnieg. Było -15 stopni. Ściągnęła skarpetki, buciki, obejrzała się. W prawo, w lewo, czy mamusia jest bez widzenia, wybiegła szybko na dwór, stanęła na śniegu. Zrobiło jej się trochę zimno, naprawdę zimno, ale pomyślała, dam radę. No i nóżki były zimne, takie bardzo zimne. No dała radę, ale bardzo zmarzła. Przybiegła do domu, wsadziła nóżki po umyciu w gorącej wodzie pod kołdrę, ale było jej zimno i trzęsła się cała. Dreszcz ją opanował. Ojej, żebym tylko była bez przeziębienia się. Jak ja mamusi powiem, że chodziłam gołymi stopami po śniegu. I w tym momencie wyszła mama do pokoju. Co ty leżysz pod kołdrą? Przecież jeszcze wcześnie. 5. godzina. Dlaczego weszłaś pod kołdrę? I odkryła dziewczynkę. Zobaczyła, że ma czerwone nóżki. Co zrobiłaś? Co ci się stało? I dotknęła te nóżki. One są lodowate. Mamusiu, ja cię przepraszam, ale wyszłam właściwie na śnieg. Nóżki mi zmarzły i teraz mnie tak telepie i trzęsie. Ojej, córko, trzeba było mnie zapytać, czy możesz to zrobić. Dlaczego sama to zrobiłaś? Bez pytania, przecież to łatwo się przeziębić, ale no stało się już to, co się stało. Chodź. I mama wzięła córkę pod pachę, zaprowadziła do łazienki, w miskę nalała jeszcze bardziej ciepłej wody niż ta, w której umyła córka wcześniej nóżki, nasypała soli i rzekła: mocz nóżki. Siedziała przy niej i dolewała ciepłej wody. Po jakichś 15-20 minutach nóżki się rozgrzały. Mamusiu, jak ja ciebie kocham, bardzo cię kocham. Zadbałaś o mnie. Trochę byłam w takiej samowoli, bez tego, że byłam grzeczna. Ale wiesz co? To jest pewno moje doświadczenie. No pewno tak. Pewno to jest twoje doświadczenie. Czy wyjdziesz teraz z gołymi stopami na śnieg? Pewno bez potrzeby, bo już wiem, jak to smakuje, rzekła. Ano widzisz, tak to w życiu jest. Czasami dziecko jest grzeczne i słucha rodziców i dobrze na tym też wychodzi, bo rodzice mają o wiele więcej doświadczeń z reguły jak dzieci. A czasami ma prawo być tak, że dziecko coś robi nawet bez pytania rodziców. Zbiera doświadczenia. Ale gdybyś mnie zapytała, tak wiem, mamusiu, wszystko byś mi powiedziała. Ja to wiem. Wszystko byś mi powiedziała to, co teraz doświadczyłam. Ja to wiem. O, przepraszam cię. Zrobiłaś, co zrobiłaś. No tak, ale bardzo szybko się nauczyłam, co to znaczy śnieg. Lód nawet tam był.
No tak, to fakt. Szybko się tego nauczyłaś. I niania skończyła opowiadać bajkę, a mały książę podparł się i myślał o czymś. Nianiu, a czy ja bez zgody rodziców mogę wejść do kałuży? No wiesz, chcesz być grzeczny? No właśnie, nianiu, chcę być grzeczny, ale ma prawo mi coś podpowiadać, że może dobrze jest wejść do kałuży bez zgody rodziców. Oj, paniczu, lepiej to załatw inaczej. No ale nianiu, jak? Wiesz, grzeczność się w życiu opłaca. Gdy zaliczysz w dzieciństwie grzeczność, to później uczysz się posłuszeństwa, podporządkowania. Bądź grzeczny. To bycie w posłuchu. Nianiu, ale ja bym chciał wejść do tej wody, do tej kałuży. Wiesz co? Podpowiem ci. Jak pójdziesz wieczorem spać, to przed spaniem wyobraź sobie, że wchodzisz do takiej kałuży. Nianiu, to wystarczy, żebym to poczuł? Tak fizycznie, jak mój starszy brat, bo on mówił mi, że wchodził już wiele razy do kałuży. Zobaczysz, sprawdzisz. No dobrze, nianiu, sprawdzę. Dziękuję ci. I przytulił się do niani. A wieczorem zamknął oczy i wyobraził, że wchodzi do kałuży z taką zimną wodą. Właściwie poczuł to. Zupełnie jakby to była rzeczywistość. Faktycznie, tak się stało. Nawet się zdziwił. Czy to możliwe? W wyobraźni doświadczyć czegoś, a jednak tak się stało. Następnego dnia rano powiedział o wszystkim niani, że zwizualizował to, a niania go pogłaskała po głowie. Jak to dobrze, że byłeś grzeczny. Grzeczność w życiu się opłaca. Tak, już wiem, bo nianiu, muszę ci powiedzieć, zupełnie jakby to było na jawie. Faktycznie, jakbym w tej wodzie brodził. Tak, wiem to. Kiedyś i mnie się to zdarzyło. I powiem ci szczerze, jeśli jesteś grzeczny, a widzę, że tak jest, to wszystko ma wpływ na wszystko. Nianiu, ale ja tego nie rozumiem. Co to znaczy, że wszystko ma wpływ na wszystko? To chodzi o to, że w życiu będzie ci się wieść. O, naprawdę? Ciekawe. Bycie grzecznym. I to ma wpływ na wszystko i będzie mi się w życiu wiodło. O, nianiu, ty jesteś bardzo mądrą kobietą. Dziękuję ci i za tą bajkę wczorajszą, i za to, że dałaś mi sposób na doświadczenie tego, co chciałem doświadczyć bez zgody rodziców, a jednak udało się to osiągnąć w inny sposób. Nianiu, jesteś kochana. Paniczu, ty jesteś grzeczny.
No, pewno tak, rzekł mały książę. Tyle na dzisiaj. Dziękuję. Cześć Wam.